Za kołem podbiegunowym byłem już kilkukrotnie. Byłem późnym latem oraz zimą, jednak nigdy nie miałem okazji pojechać daleko na północ, podczas gdy dni są tak długie, że słońce za horyzontem nie zachodzi, a promienie światła oślepiają nawet w środku nocy. Dlatego tym razem postanowiłem wraz z Julią, że pojedziemy autostopem daleko za koło podbiegunowe, by doświadczyć tego zjawiska. Ten film będzie relacją z tego właśnie lipcowego wyjazdu. Ledwo co człowiek wrócił z jednego wyjazdu i już zaczyna się drugi. Jest 7 lipca i dzisiaj jadę już z Julą za koło podbiegunowe. Nie ukrywam, cieszę się szczególnie, że już dawno nie byłem za kołem podbiegunowym, ale teraz jest naprawdę fajny plan, bo mamy zamiar pojechać na Lofoty, na samą północ znowu. Jutro fajnie byłoby pojechać za Rygę, a pojutrze dojechać do Talina, żeby już po pojutrze, w poniedziałek już być w Helsinkach i potem już cisnąć na północ, więc jedziemy. Zupełnie inaczej zamyka się drzwi za sobą, wiedząc, że nie jadę sam, tylko z dziewczyną swoją kochaną, więc cieszę się. Naprawdę się cieszę. Idziemy na północ. Naszą eskapadę na północ zaczynamy 7 lipca. Julka prosto z pracy wyszła z plecakiem i ruszyliśmy na wylotówkę. Już pierwsze auto zatrzymało się po chwili, jednak złapała nas policja, bo kierowca jechał za szybko. Na szczęście nam nic się nie stało i jechaliśmy dalej. Dobra. Dzięki. Cześć. Dzięki wielkie. Zaskocz na ten, mówię. Dzięki wielkie. Cześć. A my dalej. I tak dojechaliśmy w okolice Warszawy, gdzie noc spędzimy na stacji benzynowej. Tak najwygodniej i najbezpieczniej. Dzień drugi i już udało nam się dojechać za Warszawę. Dzisiaj kierujemy się w stronę Łotwy, gdzie mamy nocleg u znajomej. Ale czy uda nam się dojechać, to się okaże. Najpierw złapaliśmy w okolice Suwałk, a po chwili w okolice Kowna, już na Litwie. A więc oficjalnie opuszczamy Polskę. Dostaliśmy kanapki. Right. Thank you so much. Have a good trip. See ya. Bye Igor. To do Rygi. W Kownie mimo ogromnego upału zatrzymał się kierowca jadący do granicy z Łotwą. Dzień jednak robił się coraz krótszy, a litewskie wioski nie były dla nas łaskawe. Dochodził zachód słońca, a my dopiero byliśmy przy granicy z Łotwą. Mimo iż do Rygi zostało nam raptem 90 km, to nic nie jechało. Nasz nocleg oddalał się wielkimi krokami. Jednak w ostatnim momencie zatrzymała się ciężarówka. I to polska. Okazało się, że Tadziu jedzie do Estonii, więc tego dnia, zamiast jechać do znajomej, pojechaliśmy na parking na obrzeżach Rygi, gdzie spaliśmy w namiocie. My już wstaliśmy, raczej ja wstałem, ponieważ Jula jeszcze śpi. Tutaj z tyłu w namiocie. Wczoraj przyjechaliśmy w sumie na ostatni dzwonek za Rygę. Mimo już mieliśmy hosta w Rydze, to nie wjeżdżaliśmy do Rygi, ponieważ tutaj z tyłu stoi Tadzio, Wiesiek i jeszcze jeden gościu, którego nie znamy, ale są kierowcami tirów, ciężarówek i będziemy jechać z nimi do Talina dzisiaj, więc się fajnie jeszcze wczoraj udało, więc dzisiaj już jedziemy do Helsinek. Dzisiaj już Skandynawia. Wieśka jeszcze nie ma, a Wiesiek jest. I tak oto ruszyliśmy w stronę Talina. Ciężarówki to osobny byt. Tutaj albo zniesiesz disco polo i niesmaczne żarty, albo rozsadzić to głowę. Pan kierowca ma pasję i zanim tydzień zaczniesz, to kto dostarczy na sklep produkty, co są zawsze. Wstaje białym rankiem, wita się z piratkiem i podskazany adres dojeżdża zgodnie z planem. Dzięki podwózce od Tadzia mamy szansę, by zdążyć na wcześniejszy prom do Helsinek. Jajka Luden. No, nie, wyciągaj te swoje ciochy. Tadziu! Czym się ludzie nie nauczycie nauczycielki?
Dziękuję. Słucham? Czym się nauczyciel, nauczycielki? Czym? I tutaj urwałem nagranie, więc się nie dowiecie. Z Talina do Helsinek popłynęliśmy promem Viking Line, który tym razem kosztował nas 90 zł od osoby, a 4 lata temu płaciłem za niego 30 zł. Po 3 godzinach dopływamy do Finlandii. Jak tam bąbel? Finlandia? Ej, a może hulaj nogami? Twoje nogami? My już dojechaliśmy do Helsinek. Pierwszy kraj skandynawski na liście Julki, więc coś niesamowitego. Ale idziemy. Mamy nocleg u Marcina, u którego już będę 3. raz, więc dzięki Marcin. Od jutra pogoń na północ. Albo od pojutrze. Albo od pojutrze. Mywa śmieciara. Co mywa, dobre? O. Ciekawe jak blisko pozwoli mi podejść. Ty, ona się nie boi mnie w ogóle, ona jest moją kumpelą. Hej kumpela mywa. O, trochę się przestraszyła. Ale dobra, ja już się odsuwam. Jedz sobie. Nara. Na wyjeździe mam drona, którego pożyczył mi Szymon. Postaram się go nie rozwalić. Jest. Chyba ktoś jest na chacie. Siemano. Cześć. Jak się okazało, u Marcina zostaniemy 2 noce, więc czeka nas zwiedzanie miasta. My już się ogarnęliśmy i lecimy do centrum. Jestem 4. raz w Helsinkach, a dopiero 1. raz tak naprawdę mam możliwość i czas, żeby je tak choć trochę liznąć i zwiedzić. Więc no, w sumie się cieszę. Marcin nam parę fajnych miejscówek pokazał, które sobie zobaczymy, a jutro już łapiemy jak najdalej na północ, bo im dalej będziemy jechali na północ, tym dłuższy będzie dzień, więc tak naprawdę tylko nasza własna energia będzie nas ograniczać. Fajnie, fajnie. Północ, nadchodzimy. Najpierw popłynęliśmy na wyspę, która była kiedyś więzieniem. I w sumie to nadal jest. Ma taki śmieszny kształt i widać ją wpływając do Finlandii promem. Osobiście to, za co uwielbiam Skandynawię, to smash. To jest najlepszy na świecie. Kukurydziany rożek w takiej słonej mlecznej czekoladzie. Ta wyspa to zabawa na większą część dnia. Więc po tym poszliśmy zobaczyć kościół wyryty w skale i wróciliśmy do Marcina. Weź sfilmuj szczura. Może to jest zając właściwie, czy królik. To jest miłe powitanie na couchsurfingu. To jest powitanie dla listonosza, żeby nie zostawiali ulotek i różnych gazetek reklamowych. Z Marcinem tego dnia wybraliśmy się jeszcze na lokalną plażę. Trzymaj się. No. 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 I skacz. O dobra, no umiem. No ty biegałeś. Ja nie biegałem po polu, ja biegałem po plaży. A w domu planszóweczki i do spania. Brawo! Drugie miejsce! Wygrałem 3 razy wcześniej, więc ja teraz nagrywałem. Masz dowód w postaci nagrania? Chuja. Ja wygrałam.
Świecznik. Eliksir. Kubraczek! Wygrana! Kubraczek! Mysz. Nagrało się. Torba. Dziękuję za gry. Dziękuję za gry. Teraz to masz... Dziękuję za Tamto gry. nagranie pokaż. Zakończyłem to kubraczkiem. No, To ci się udało. No. My już pakujemy się. Spędziliśmy fajne 1,5 dnia w Helsinkach. Ale jedziemy na północ. Żegnamy się zaraz z Marcinem. I co? I ciśniemy za koło podbiegunowe. Dzisiaj ciśniemy do oporu. Dzień mamy długi, więc na nic nas nie ogranicza. Dziękujemy bardzo za gościnę. Po raz kolejny. Vlogerzy zasrani, nie da się obudzić człowiekowi. Pozdrów widza. Nie pozdrawiam nikogo, proszę nie nagrywać. There was a time when my world was filled with darkness, darkness. Jedziemy na miejscówkę, z której łapałem pierwszy raz w życiu 4 lata temu. Na naszej miejscówce, w której chcieliśmy łapać stopa, się okazało, że już był jakiś autostopowicz, jakiś ziomek z psem. Żeby tutaj nie psuć sobie nawzajem szyków, to idziemy, cofamy się 600 metrów na wcześniejszy przystanek i tam będziemy próbować. Z Helsinek wyjechaliśmy w stronę Kłowola. Od teraz jadąc stopem jest nam raczej obojętne, którą drogą jedziemy. Najważniejsze to przedostać się z zaludnionego południa i dostać się na północ. Thank you. You're welcome. I hope you find a next ride fast. But this is the way to Mikkeli. Yeah. Mennä itsepäin tuoksun sulle jotakin. So you got everything. Yes. Enjoy your trip in Finland and Norway and bye. Thank you, bye. Dojechaliśmy do miejscowości Kłowola i jedziemy na Mikkeli. Stąd przyjechaliśmy, tam jedziemy. Thank you so much. Have a good Thank you. time. And Thank you. be careful. Oj, kiros. Krótka przerwa na punkt widokowy. Ale kamienie jakie ciepłe, nagrzane. I teraz nagrania z drona. Jak się okazało, trochę tutaj posiedzieliśmy. Lecimy dalej. Restopikiem jeszcze sprawdzę, czy wszystko wziąłem. Zawsze sprawdzam wszystko 3 razy. Czasami Julka tego nie pochwala, bo już by szła od razu, ale ja wolę cofnąć się nawet kilka razy, żeby mieć pewność, że nic nie zapomniałem. A tu właśnie głos jest: chodź, chodź, bo auta nam odjeżdżają. Auto będą. Tam jest wojownik wylotówek. Po jakimś czasie zostaliśmy zabrani do Mikkeli, ale nie w byle jakie miejsce. My name is Paweł. Baby, hey, Nice to meet you. Hey, baby, hey. And you go to Mikkeli? Yeah, I live there, so Perfect. let's go. Thank you so much. I będziemy jechać teraz pod tą samą miejscówkę, pani nas wysadzi, gdzie też dostaliśmy podwózkę razem z Wiktorem i spaliśmy obok Biltemy, więc fajnie. Tak bez śniegu, wszędzie dookoła. Thank you so much. Thank you so much. Oh yes, definitely. Okay, thank you, bye. Bye. To Biltema. Mam sam nie może jeść ciastko. To byś zaraz jadła przecież. Ej, a miałam otwartą buzię? Miałaś twartą buzię, Bo mi się śpiochu. śniło, że ja jem ciastko, takie czekoladowe. Tak Ja ci robiłam. pokażę. No tak robiłaś. No bo jadłam ciastko! 2 hot dogi, 2 kawy i 2 ciastka za 4 euro. Taniej niż w Polsce. Zaznałaś już tego błogosławieństwa kawy z euro i ciastka. Pół roku temu razem z Wiktorem, jak się pierwszy raz tutaj spotkaliśmy w Mikkeli, polecimy dokładnie tam, w tamtym niebieskim koszu. Ale teraz tu w ogóle nie ma śniegu. Teraz sobie musieliśmy normalnie śniegiem wygrodzić, żeby w ogóle mieć miejsce na jakiś namiot. A teraz tutaj elegancko, bez śniegu. Zobaczymy. Idziemy łapać nas na to miejsce, co ja trochę czekałem, chyba z godzinę wtedy. Ale to była zima. A jest teraz 16? Jest 16, a słońce normalnie jak w 12. Więc no i tak jest super. W tym miejscu nie było jakiejś rewelacji w lutym.
Teraz wcale nie jest lepiej. Jedyny plus taki, że przynajmniej pogoda jest dobra. W takim sensie, że mamy słońca bardzo, bardzo długo. Jest prawie 17 godzina, a słońce jest bardzo wysoko, więc no nie musimy się w ogóle stresować. Chcemy dojechać w tamtą stronę, w stronę Kuopio, jakieś 40 km minimum, ale cokolwiek tak naprawdę, byle stąd wyjechać. No. Za koło podbiegunowe pewnie jakieś z 800 mamy kilometrów, coś takiego, więc zobaczymy, może jutro, kto wie, jak dzisiaj pójdzie. I podjeżdżamy sobie 20 km autobusem. Mówimy, szkoda dnia. Najlepiej wydane 60 zł w naszym życiu. To łapiemy. Oh, thank you so much. You are our lifesaver. Thank you, Nico. It was a pleasure to meet you, no? Thank you so much. Maybe see you someday. Yeah, thank you. Bye. Mamy to bąbel. My jesteśmy z Julą mega sprytni. Pojedli, umyli się. Więc teraz idziemy. Umyliśmy się w toalecie dla niepełnosprawnych. Skitraliśmy się we dwójkę. Umyliśmy się. I idziemy teraz na plażę spać. Nad jeziorkiem, więc chłodno jest trochę. jest elegancko. W Skandynawii spanie na dziko jest postrzegane zupełnie inaczej niż w innych częściach Europy. Tutaj jest to częścią kultury i nie robi to na nikim wrażenia. Możemy więc spać bez stresu, że ktoś nas wygoni. My już wstaliśmy, ogarniamy się i dzisiaj plan jest taki, żeby z tego Kuopio dojechać, no w sumie to jak najdalej, ponieważ jutro ma padać, jutro tak od połowy dnia ma padać, więc tak chcielibyśmy już trochę dalej być tam. Dzisiaj myślę, że może nawet do Szwecji, zobaczymy jeszcze, którędy pojedziemy, jak będzie szło, ale celem jest już jechać na Narvik, w tamtym kierunku, myślę, będziemy się kierować. W końcu człowiek śpi komfortowo, nie martwi się, że ktoś go obudzi, bo tu można spać wszędzie. Doszliśmy do wniosku, że te sandały, krótko mówiąc, jebią. Ale to tak, że naprawdę, to ciężko. I to naprawdę, to nie buty, to nie nogi. To nie nogi, to te buty jakoś, tak nie wiem, co się z nimi stało. Ale one tak śmierdzą. I ja już się tak rozciągam w samochodach, żeby przypadkiem kierowca nawet nie poczuł, że idziemy do sklepu, chyba kupię sobie jakieś japonki czy coś, jakieś sandały albo buty. Postanowiliśmy, że podjedziemy autobusem do sklepu, żebym mógł sobie kupić jakieś inne buty, bo sandały, które mam, zgniły. Udało mi się kupić takie buty płaskie, barefooty, takie co mają takie niby naturalne odwzorowanie stopy, coś takiego. Zapłaciłem chyba 40 euro za tamte buty, czyli taniej niż w sumie w Polsce, jakbym nie znalazł. A te klapki, jak klapki, byle na wylotówkę w nich przejść. Więc idziemy łapać topa, zobaczymy, co z tego będzie. Do tego momentu Finlandia była dla nas wyjątkowo męcząca. Częste, ponadgodzinne oczekiwania na zaledwie kilkukilometrowe podwózki nie były dla nas zbyt satysfakcjonujące. Jednak to miało się niedługo zmienić. Zatrzymał się Sami, który jechał daleko. Ale jak daleko, to się jeszcze okaże. I was checking there, I was checking here. Tu też łapałem stopa. I to jest takie autko, bo są takie wyścigi w Finlandii, gdzie każdy musi mieć takie beznadziejne auto, które w razie czego każdy może sobie odkupić od każdego za 1000 euro. To jest na wypadek, jakby ktoś chciał sobie przyjechać jakąś super furą i wygrać sobie wyścig, a wtedy ktoś może podejść i odkupić furę za $1000. O, a tu kolejna. Po drodze zatrzymaliśmy się na granicy fińsko-szwedzkiej. A Julka postanowiła wylądować dronem na ręce, co skończyło się, jak widzicie. Bomba, teraz do Szwecji. Teraz do Szwecji. So exciting. Idziemy do Szwecji.
do sklepu. Szwecja. Jesteś w Szwecji. Chciałem bardzo do Szwecji przyjechać. Kolejne kraje do kolekcji, na parę kroków dosłownie. No. I jedziemy dalej. Is there a way back? Nobody knows. Tutaj jest linia, która oznacza oficjalne wejście do arktycznego kręgu. Więc Jula, zapraszamy. Zapraszamy, oficjalne przekroczenie. Gratuluję, gratuluję. Gratuluję, 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 gratuluję. Sami, thank you so much for taking us here. And we all sit around the fire. We feel so much better now. 22 godzina. Jest godzina 22:40. Mamy jeszcze 150 km do celu. Już się ukrywam, trochę jadę i mi się oczy zamykają. Jula tam śpi z tyłu. Komary gryzą, a my się zatrzymaliśmy, ponieważ musimy szybę wyczyścić. Tego dnia Sami zawiózł nas do granicy z Norwegią, daleko za kołem podbiegunowym. Przejechaliśmy z nim ponad 830 km i gdyby nie on, to nie wiem jakby nam szło, panie stopa. Krótko mówiąc, uratował nam tyłki. It's midnight, so it means only one thing. Midnight sun for the first time. Dojechaliśmy do Kilpisjärvi, skąd po drugiej stronie jeziora widać było odległe norweskie góry. Ale teraz pora spać i od dzisiaj nie zobaczymy już zachodu słońca przez najbliższe kilkanaście dni. Oh my god, thank you so much, you know. Thank you so much, Sami. It was a pleasure to meet you, so no? much. Nie ma to jak mieć po północy, mieć światełko, co nie? Nieźle, ale dojechaliśmy, kurde. Prawie 900 km z jednym kierowcą. Po prostu rekord. Idziemy, patrzcie ile tu jest aut. Jest tyle kamperów. I idziemy w kimę, bo trzeba się trochę wyspać w końcu. Sunlight fell and reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. Finlandia do samego końca nie chciała nas wypuścić, ale udało się. Jesteśmy w Norwegii. Oh, so you go exactly our so your country's Yeah. gonna be there. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. Na nasze szczęście Jana, która się zatrzymała, jechała dokładnie tam, gdzie my. Do Norwegii jeździmy dla efektu wow. I ten efekt wow przywitał nas od samego początku. They say, hold on to the ones you love. Keep them close to you. They say, hold on to this time we have. Let the light shine. Oh, thank you so much. That's alright. Alright. Have a good hike, guys. Thank you so much. Nice meeting you. Nice to meet you. Yeah. Alright. Safe journey. Thank you. And Goodbye. Norway, you're gonna love Thank it. you. Goodbye. Bye. Dojechaliśmy pod lodowiec. Pod lodowiec, który się nie wiem jak nazywa. Steindalsbreen. W końcu pierwszy hike po tym męczącej przeprawie przez Finlandię tak naprawdę, które za proste nie było. I mamy teraz do przejścia w sumie nie wiem 4-5 km. Po drodze mamy miejsce na nocleg. Prawdopodobnie gdzieś będziemy szukać, ale chyba jeszcze mamy ostatnie 1,5-2 dni bez deszczu, a potem trochę popada. To też myślę trochę nam się przyda, żeby odpocząć. Idziemy. Do lodowca prowadzi ponad 6-kilometrowy szlak. Na nasze szczęście w połowie trasy jest miejsce, w
którym możemy odpocząć. Jednym ze znacznych plusów podróżowania do Skandynawii w środku lata, w lipcu, jest to, że jest 23:40, chyba, około tak właśnie jakoś teraz. Jest jasno. I my się wyspaliśmy od 15 i idziemy teraz na lodowca. Zostawiliśmy rzeczy w rozbitym namiocie, ponieważ nie ciężkie mamy plecaki i nie chce nam się iść kolejnych 3 km z tym. Bierzemy tylko to, co najcenniejsze ze sobą i idziemy. A tutaj jest takie miejsce, tu są toalety, tu jest jakaś chatka, gdzie są ludzie. Oni śpią, a my idziemy na lodowiec 3 km o północy, w świetle dnia. Naprawdę jest spoko. Sześć kilometrów w jedną stronę, więc dla nas, na nasze plecaki to jest, no jest ciężko, więc musimy sobie kombinować, albo gdzieś w połowie trasy zostawiać te plecaki w rozbitym namiocie, albo gdzieś na dole, bo inaczej no takie jakieś cięższe podejście to naprawdę nas tutaj zabijają, więc nie mamy zbytnio wyboru. Ale teraz fajnie, jak tak poczekaliśmy do tej północy, zrobiło się trochę chłodniej, nikogo już tutaj nie ma, więc też trochę inaczej się idzie. A idziemy w naprawdę fajnym miejscu. Tutaj woda jest taka trochę biała, ponieważ to jest woda z lodowca, który się topi. Idziemy cały czas wzdłuż rzeki. Widać już nasz cel. Lodowiec. Tu o, mamy jeszcze kawałek do przejścia, z jakieś pewnie 2 km, może trochę więcej. Słychać owce! Też nam mówiła wczoraj dziewczyna, która nas tu podwiozła, że to są owce. Więc może je zobaczymy. A wręcz nawet już słyszę, jak tam im dzwoneczki dzwonią. Jest godzina prawie druga w nocy jest i zobaczcie, jak jasno. Byliśmy tutaj sami, więc warto było naprawdę poczekać do tej nocy. Miejsce naprawdę fajne i warte zobaczenia, szczególnie, że te lodowce no topnieją w oczach. 100 lat temu to pewnie to było, wydaje mi się, że to było aż tutaj. Ten lodowiec trzyma te góry. Więc w momencie jak ten lodowiec topnieje, to nie ma co trzymać tych gór. Więc góry się zaczynają sypać. No ale my wracamy. Teraz jeszcze misja, żeby się umyć wodą z rzeki. Rozpalimy ognisko. Może zagotujemy sobie tą wodę na zupkę chińską. I będziemy chyba wracać. Mimo już jest dopiero 2 w nocy. Bo trzeba lecieć dalej. Póki deszcz nie pada, to trzeba korzystać z tej pogody. Dupa owce. Dupa owce. There was a time when I saw you as someone that I could hold on to.
I wanted to be there for you. Now we've slowly grown apart. You had the whole world handed to you, but you started to change. Misja udana. 3 godziny nam to zajęło. 3 w nocy jest właśnie. I wracamy. Oczywiście ze swoimi śmieciami na dół. 2 km do przejścia. Zobaczymy, czy cokolwiek będzie jechało, żeby mogła nas zabrać na Sennie. 3 godziny stąd. Próbujemy. Jak się okazało, absolutnie nic nie jechało. Dlatego Julka postanowiła zasnąć na kolanach, a ja wypatrywałem czegokolwiek, co mogłoby nas stąd zabrać do głównej drogi. Na nasze szczęście po 30 minutach pojawił się autobus. Idziemy jakimś autobusem. Na ten moment nie zapłaciłem, bo pan nam co się działo terminal, więc powiedział, żebyśmy po prostu jechali, więc być może się uda. Udało się nam dojechać autobusem z Afriko. Nie zapłaciliśmy ani złotówki, bo terminal nie działał. Pan nas tak wziął autobusem, byliśmy sami byliśmy w samym autobusie, więc no... cieszę się, nie ukrywam. A jesteśmy w miejscowości, gdzie ja kiedyś spałem 4 lata temu w namiocie i się obudziłem w nocy, po czym patrzę w dół, a tutaj mnie woda obkrąża, więc musiałem uciekać wyżej. Tam kiedyś spałem, tam na dole, 4 lata temu. Nasz plan na dzisiaj to dojechać na Sennie, bo tam czeka na nas pewna znajoma twarz. Okazało się, że mamy dzisiaj spanko z łóżkiem, pralką, prysznicem, więc ciśniemy, bo do tego spanka zostało nam 100 km. Thank you so much. Dojechaliśmy na Sennie. Oj, nasze chrupki serowe trzymają się na słowo honoru. Ja je chciałem. Chrupki serowe. Tam, gdzie chcemy dojechać, na stałe mieszka raptem kilkadziesiąt osób, a ruch samochodowy nie jest za wielki. Para, która nas zabrała, nadrobiła dla nas 30 km i tak oto dojechaliśmy do wioski Mefjorvar. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Goodbye. Dojechaliśmy w takie piękne miejsce. W Mefjorvar ugościła nas Kamila, która jest absolutnie niesamowitą, pełną przygód osobą. Dzięki niej mamy okazję tu zostać parę dni i zwiedzić okoliczne cuda natury. Na pierwszy ogień zrobiliśmy sobie spacer po wiosce. Nad nami taka chmura po prostu komarów, much. Po prostu ja ledwo co widzę Julkę przede mną, taka chmura. Więc my idziemy na tamtą górę. Jak najszybciej. Szybko idziemy. Pora pokazać to miejsce z perspektywy drona. Przez to, że cały czas świeci słońce na te kamienie tutaj, na te skały wszędzie dookoła, one są cały czas ciepłe, jak się je dotyka. W sumie rozbijając namiot na takiej skale, mamy ogrzewanie podłogowe. W tym pięknym miejscu mieliśmy okazję obserwować w pełni tak zwany Midnight Sun,
czyli niezachodzące słońce unoszące się nad horyzontem. I to też tutaj zrobiłem swoje ulubione zdjęcie z całego wyjazdu. Zresztą zobaczcie sami, co udało mi się stworzyć. Ten dzień przeleżeliśmy, a ja od czasu do czasu wychodziłem polatać dronem. Jednak na północy możemy sobie na to pozwolić, bo na trekkingi wychodzimy, kiedy nam się podoba. A tym razem zdecydowaliśmy, że pójdziemy na sam koniec fiordu w środku nocy. Can we skip to the good part? Ciężko mi cokolwiek mówić, bo nie ukrywam, jest trochę hardcore dla mnie i dla Julki ten trek. Te najgorsze części nie nagrałem, bo to nie wygląda tak niewinnie jak było. Na końcu czekał na nas niesamowity widok na Midnight Sun. Coś pięknego. Skąd to zwątpienie? To co? Jeszcze droga powrotna? Z trekkingu wróciliśmy po 2 w nocy. I teraz pora spać. Plan na dzisiaj jest taki: łapiemy stopa i jedziemy na Hutzwiel. Mamy tam pół godziny drogi. Wchodzimy 2 km podejście i potem zejście. Może w 4 godziny się zawiniemy, raczej myślę, że 5. I potem wracamy tutaj do Konik na ostatnią noc i jutro ciśniemy już dalej w stronę Lofotów. Z podwózką nie było problemu. Parę minut i złapaliśmy prosto tam, gdzie chcieliśmy. Hello, we go to Senia Open? Yeah. Oh, good. Thank you so much. A my jedziemy na Hutzwiele, tam gdzieś na górę. To jest chyba nasz cel, a przyszliśmy stamtąd, tylko zamiast tamtędy na dole, to my sobie ścieliśmy jakimś bardzo niefajnym skrótem, ale nie jest źle. Ło! Ja już mam buta mokrego, przez to, że one są takie cieniutkie od spodu, to niestety łatwo je zamoczyć, ale mam merino, więc się nie martwię. Widoki tak naprawdę już po kilometrze są naprawdę niesamowite, więc jeśli ktoś tutaj nie był na każdym możliwym szczycie, to ten pewnie na bank zrobi wrażenie. Czytałem opinię od osób, które tu już chodziły wszędzie po górach, to ta taka jak na norweskie standardy może nie jest niesamowita, ale nas w zupełności satysfakcjonuje. Tu jakie Karaiby, zobaczcie na tą łódkę. Dobra. Wow! My tam byliśmy wczoraj, tam z tyłu. Jesteśmy na szczycie. Zrób pozę zwycięstwa. Czekolada zwycięstwa, bąbel. W takim miejscu jesteśmy. Jula jest tam dalej, bo trochę się boi chyba już tu dalej iść, więc też nie ma co, żeby tu szła. Ja tutaj już dalej iść nie będę, bo też nie czuję już takiej potrzeby, ale chyba pójdę polecieć dronem, bo jest wiatr, ale delikatny, więc wracam do Julii i polecę dronem i wracamy. This is love that make me blind. Oh,
Oh, oh. If your waves would be the mountains I climb, if I could reach the peaks and touch your mind, oh, oh, the distance I would go. Udało się wejść na Husfjellet, udało się tutaj polatać dronem, znaczy mi trochę zależało, bo nie chcę go nosić na darmo. Wieje strasznie, że ja tu dronem latałem. Dopiero pod koniec mi, jak gdzieś tam poleciałem daleko, wyskoczył mi jakiś warning. 635 metrów dokładnie wysokość. Całkiem fajny ten trek, nie był taki zły. Ja się tam wysokości nie boję, ale Jula już tak, więc dla niej było pewnie zdecydowanie ciężej tutaj wejść. Ciekawe gdzie doszła, ale już zaczęła schodzić jakieś 8 minut temu, bo zimno jej to nie schodzi. Jeszcze polatałem i teraz tylko jeszcze musimy wrócić tam do Kamili. Chociaż Kamila też dzisiaj jest na treku. Ona sobie akurat wybrała jakiś cięższy tam. Ona konikuje po tych szczytach. Więc no, wracamy. My jeszcze musimy zejść na dół i autostopem pojechać pół godziny. Problem jest taki, że już sklep jest nieczynny, więc pewnie będzie mniej osób, ale myślę, że damy radę. Ostatnią noc śpimy u Kamili i jutro jedziemy prawdopodobnie na Lofoty. W zależności od tego, o której jest prom. Prom jest darmowy, więc ten fakt, że prom jest darmowy, bardzo nam ułatwia sprawę. Szczególnie, że z drugiej strony Seni, w stronę Tromsø też jest prom, który też jest darmowy, więc myślę, że spokojnie 2 dni autostopu sobie zaoszczędzimy tym faktem, że jest ten prom, więc fajnie. Idziemy. O, zeszliśmy. I teraz tylko złapać stopa. Ktoś właśnie wyjeżdża, to chyba trzeba go złapać. Na szczęście długo czekać nie musieliśmy. Złapaliśmy prosto do naszej wioski. You from Hamburg? Yeah. Nice. You drove all the way here? Yes. Nice, nice. And how long you've been on the trip? I don't know. How long? maybe 3 weeks. 3 weeks. But it feels like 6. Ah, yeah. Like 3 hours. You can also. But I have also the subboard. Oh. That was very, very nice. So you also film? Yeah, only like videos. Only. Ah, okay. Like sometimes I take some photos, but I'm more like focus on videos. Okay. Yes. And just there one and there one, and to be there, even though there were. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Thank you so much. It was great to meet you. Same. Bye. Wróciliśmy. Udało się stopem wrócić w sumie z tamtej samej miejscowości, więc trochę tutaj zagrałem, żeby tu może pani się chciało przyjechać i się udało, bo mamy bezpośrednio podwózę aż do naszej wioseczki, więc idziemy teraz już chillować. Gdzie my zostajemy? Gdzie my śpimy, w którym miejscu? Koło Czerwonej Stodoły. Tu? No. Jest tak stać w sumie, żeby się stąd tak pożegnać. O, Jakbyśmy przypadkiem już tutaj nie zajechali, co nie? Ja ci też dziękujemy bardzo. Super było się zobaczyć. Ale liczymy, że się zobaczymy, jak będziemy wracali. Już gotowi na dalszą przygodę. Jedziemy na Lofoty. Kamila już w pracy, pożegnaliśmy się z nią. Jesteśmy tutaj i musimy przejechać całą tu drogę. Tędy, o, tu, do tego miejsca tutaj i stąd płyniemy na Lofoty. Mamy promo o 13 za 4 godziny. W razie czego mamy jeszcze promo o 16, więc będziemy próbować zdążyć na 13. Oby do zobaczenia. Idziemy na Lofoty.
Tutaj domów nikt nie zamyka. W moich klapeczkach. Autostop tutaj po prostu działa. Thank you so much. Tak, czekamy na stopa. Ktoś jedzie. Skręcę. Ej, zatrzymał się. Hey, we are going to Grille Fjord. Like anywhere that direction is good for us. Okay, perfect. Like any. Where we are going? Dungenäs? Anywhere. Do you think it's possible for us to put something in the bag? We have to check because it's already. Okay. We're not gonna go far because we're. Anything is great. Like anything down this road. Oh, thank you so much. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving, oh yeah. Do Grille Fjord zawiózł nas sam, którego z widzenia poznaliśmy na wczorajszym trekkingu. And there's a place that I've dreamed of. Pan wczoraj jechał, był z nami. Dokładnie na tamtej górze. Byliśmy wczoraj razem i mieliśmy się na szlaku. Pan też używa Fuji, więc... you can say your name. Hi, I'm Sam. You also use Fuji. I also use Fuji. That's not a coincidence that you stopped. Nice camera. Nice camera. Where it's just you and me. So, thank you so much. It was Very welcome. it was so nice to meet you. And Have a good trip. yeah, I wish you have a very good Fuji photos. Goodbye. Once again, it was super nice to meet you yesterday and today. You too. Have a good trip. Thank you. Bye bye. Fire burns in the night sky. Udało nam się dojechać na prom. Idziemy do sklepu. To jest wielka kolejka, ponieważ na tym promie nie ma rezerwacji. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Prom jest o 15, a nie o 13. Our hearts will move with the tide, and we will wake in the morning to see the Wioska okazała się być niezwykle ciekawa i oprócz licznych murali był też bardzo interesujący lumpeks pełen staroci. Piękny plecak. Aż żal, że jedziemy samolotem i nie możemy go wziąć. Nie mogę. Jak Julka tu przyjdzie, to oszaleję. Stracę ją na godzinę. Bye bye. Bye bye. Znalazłem coś, co ci się tak spodoba. Znalazłem lumpa. Naprawdę? Z takimi rzeczami za 5 koron, za 20. Za 5 koron? No. Idziesz tutaj, w prawo i już jest zaraz tu, o, w tym budyneczku. Idź se zobacz, no. To wezmę portfel. Tylko nie bierz portfela. To do widzenia. Ciekawe, czy dobrze zrobiłem, mówiąc jej o tym miejscu. Ja obstawiam, że chyba nie kupi, bo będzie się bała, że to będzie musiała nieść. Jula wróciła i nic nie kupiła, Wow. więc jestem pod wrażeniem. away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I... Jesteśmy na promie, który od, nie wiem, 2 lat chyba, coś takiego mi dostałem informację od jednego z kierowców,
że jest darmo. Tutaj w tym rejonie Trones, czy jakoś tak. Sam prom to taki trochę niezły, można powiedzieć, norweski PRL, takie lata 80. Ale to zobaczcie sami, jak on wygląda w środku. Amorki widać. Widziałaś płetwy? Widziałaś orkę. O, patrz tam mocno, widzisz? A no? Tam są orki. Nigdy nie widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem wpierdol od karku. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku. Jestem tak wysoko, a mi było z lotów niż upadku. Płonie ziemia, już żegnałem się nieraz. Pokolenie końca świata miało dawno nie być nas. Przeżyliśmy już milenium i 2012. Przeżyliśmy już ich tyle, że nie umiemy się bać. Jak coś, to nie jesteśmy jeszcze na Lofotach, ale ja o tym nie wiedziałem. Dopłynęliśmy do wyspy Andoja. Jesteśmy na Lofotach. Mieliśmy dużego farta, bo złapaliśmy stopa już przed samym promem. Thank you so much. For us, even like here will be perfect for us. Okay, perfect. Oh, thank you so much. You are our first camper of the trip. That stop. Okay. How long did you spend already? 11 days? 11 days only. Yeah, so, and we have 13 days more. Udało się. No, pierwszy. Więc udało nam się dostać podwózkę parę kilometrów dalej, co przy naszych plecakach jest bardzo pomocne. Thank you so much. You're welcome. Co nie? Gigant. Gigant. Mój to jest pyrdek. Twój to jest pyrdek i żebyś nie narzekała, jak z pyrdkiem będziesz chodzić. Chodźmy do Remy, twojej ja stronie. jestem, Paweł, mniejsza, prawie o połowę. Chcesz zobaczyć moje bicki? No, pokaż bicka. No, ja ci pokażę mojego bicka. Bicka? Żebyś ty nic nie mówił, później, że ja nie mam... Patrz. O Boże, zabijaka. O Patrz, Jezu. jak się rysuje. O Boże, zabijaka. Julka znalazła okulary i stoi tam w kolejce, żeby kupić okulary. Ja w końcu uzyskam swoje. Szybka prezentacja nowych oksów. I ściągnąć to. No ładnie. Odzyskałem swoje. Super. Płonie ziemia, już żegnałem się nieraz. Pokolenie końca świata miało dawno nie być nas. Przeżyliśmy już milenium i 2012. Przeżyliśmy już ich tyle, że nie umiemy się bać. Płonie ziemia, już żegnałem się nieraz. Pokolenie końca świata miało dawno nie być nas. Przeżyliśmy już milenium i 2012. Przeżyliśmy już ich tyle, że nie umiemy się bać. Na dzisiaj nie mieliśmy większych planów. Chcieliśmy dojechać po prostu jak najbliżej Lofotów, jednak jesteśmy na tyle zmęczeni, że postanawiamy o 20 zakończyć dzisiejszy dzień, gdzie postanowimy spać w namiocie obok stacji benzynowej. Dotarliśmy do naszego finalnego miejsca na dzisiaj. Mieliśmy parę innych możliwości, ale wybraliśmy w końcu to miejsce. Głównie ze względu na to, że no jest tu przede wszystkim najlepsza stacja benzynowa. Bo to jest bez stacja. Więc my śpimy w namiocie na parkingu przy głównej drodze, która tam idzie. I tam jest jeszcze stacja benzynowa zaraz obok, więc mamy piękny widok na góry i na kupę piachu. My już wstaliśmy, ogarnęliśmy się, mieliśmy o tyle szczęście, że nie padał deszcz z rana, więc wszystko mamy suche. Jak tylko zobaczyłem, że nie pada na dworze, jest ładna pogoda, to szybko wstałem, żeby się zebrać. Spaliśmy tak ponad 9 godzin, więc jest super. Idziemy prosto na stację, poogarniać się trochę
I ciśniemy dzisiaj dalej. Autostop był przez moment dość oporny, bo czekaliśmy ponad 1,5 godziny, ale udało się. I przywiózł nas Polak. Dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Przyjemnego zwiedzania. Dziękujemy. Been on your side for years. You can never love without crying. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure to meet you. And you have a nice trip. Thank you so much. Lofoten. Goodbye. Have a nice day. Bye. I oficjalnie Uwaga, wkraczamy do Lofotów. Bąbel. Fate has dealt me a lonely blow, I said. i zatrzymał się kolejny kamper. Thank you so much. In the end, I made it worse. She dead, she fine. Every day, every night. Kolejny autostop, tym razem z pieskiem i jedziemy już do Henningsver. Thank you so much. Thank you. Dojechaliśmy, idziemy tam na stadion. Czyli widok, dla którego tu wszyscy przychodzą latać dronem. W tym ja. Taka pogoda, że aż żal nie skorzystać, więc idziemy. Dopiero z drona będzie można zobaczyć prawdziwy unikat tego miejsca, więc lecimy do góry. Henningsver to wioska rybacka, która zasłynęła nie tylko z powodu pięknych wysepek, ale przede wszystkim z powodu jedynego w swoim rodzaju boiska piłkarskiego, które rozsławiło tą wioskę na cały świat. Za mną boisko piłkarskie, nad którym udało mi się polatać, więc nie ukrywam. Cieszę się z tego bardzo. Mimo iż miejsce przez ilość ludzi nie jest jakieś niesamowite, to jak już jesteśmy, to głupio po raz drugi to samo miejsce odpuścić sobie. Bo ostatnio jak tu byłem, nawet nie wiedziałem, co tu się znajduje, więc nie miałem wtedy drona, więc może i dobrze, że wtedy tu nie byłem. Ale miejsce odhaczone. Stąd również udało nam się wyjechać autostopem. Jakby tego było mało, Holendrzy, którzy się zatrzymali, jechali prawie tam, gdzie my, więc do mojego znajomego mamy o wiele bliżej. Give back my keys, give back my chair, take back those clothes. Idziemy kolejnym vanem, trzeci z rzędu dzisiaj, zdaje się jakoś. Drove me wild, drove me insane. Enjoy your trip. Thank you so much. It was nice to meet you. Thank you so much. It's okay? Yeah, it's perfect. Let's go to Leknes. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Have a nice trip. Bye bye. Oh, just our backpacks. Okay. Dojechaliśmy do Leknes, skąd odbierze nas Joe, czyli mój couchsurfingowy host z 2019 roku. Nie ukrywam, cieszę się, że go znowu zobaczę. I przede wszystkim udało nam się tutaj dojechać bardzo, bardzo szybko. No i czekamy teraz na Joe i jedziemy do stamtąd. Joe jest Portugalczykiem i mieszka od wielu lat w Norwegii, a stamtąd, gdzie mieszka, jest małą rybacką wioską, gdzie mieszka około 1000 osób.
Dzisiaj postanowiliśmy wybrać się na wspólny trekking. My, Jao oraz Agnieszka, która również hostowana jest przez Jao. Na dzisiejszy hike wybraliśmy Offersuj Kamen. Jest stromo, ale czy ładnie, to się okaże. Teraz ja wezmę ten plecak. Nie, tam nie ma nic ciężkiego. No przestań. To nie plecak. Moja kondycja. Nie mam co oszukiwać, zwalać na plecak. Mówisz, to te łatwe norweskie szlaki. Easy to get tired. Ja pierdzielę. Ojeju. Norweski level 1 easy. To na pewno nie jest dla nas. Łatwo, łatwo. A pod górkę taką. Na szczęście do szczytu niedaleko. No już weszliśmy. Jula jest tam. Tutaj jest cały widok. A oni są tam. Tu o, dopiero. Jeszcze mają kawał podejścia. So, how hard was it? 1 to 10? It was like a 2. Like a 2, for you. Dla mnie to była taka solidna szósteczka. Kolejny dzień w Stamsund. Dzisiaj już idziemy dalej na Lofoty w stronę Rajne. Tam mamy w planach zostać 2 dni bodajże, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Wrócimy tutaj w sobotę i wrócimy tutaj na imprezę urodzinową. No i potem będziemy już wracać na Senię i do Tromsø i do domu. Trzeba już powoli wracać i ten materiał montować. Ale no, dobrze jest mieć znajomych tu i tam, tu i tam. Pomaga w podróżowaniu. Skoro Norwegia, to pora na pierwszą Teslę na tym wyjeździe. Dla Julki to był pierwszy raz w tym samochodzie. Yeah, thank you so much. It was Julia's first time in Tesla. Okay, yeah. It's quite a new, so it's the first trip for me as well. Ah, okay. Okay, enjoy. Enjoy. Go safe. Thank you. Yeah, no problem. Bye. Thank you. Bye. O, samolot. Thank you. Bye bye. You've been seeing me through your grown-up eyes and your sweet disguise, and you've been running free. Thank you. Okay. Thank you so much. Goodbye. Thank you so much. Thank you so much for help. Bye bye. Before you even caught my eye, no, I can't bear to see them die. 13 sad farewells, my darling. I tak stop za stopem dojechaliśmy do Rajne. A w Rajne spotykamy... Patrzę i nie wierzę. Cześć, miło poznać. Pewnie, ja spokojnie. Mówię, Jula. My za to będziemy, na spokojnie. Idzie. Wielka osobowość. To wie. Udało się. Zostawiliśmy u Mikołaja rzeczy, plecaki. Z noclegiem jeszcze nie wiadomo, ale najważniejsze, że teraz idziemy na Reinebringen, póki jest pogoda. Bez plecaków. Tu musimy wejść. Więc jeszcze mamy kawałek do przejścia i potem po schodach na górę. 1978 kroków jednak. Stopni. Reinebringen jest jednym z tych trekkingów,
które mogą się wydawać łatwe i przyjemne, ale dla osób z lękiem wysokości jest to zdecydowanie wymagające wyzwanie. Piątka. Prawie. Ja zaraz się popłaczę z trochę. Weszliśmy. Pora teraz zejść. Jula zestresowana. Ale da radę. Bo Julka na stres reaguje śmiechem. To dobrze, że nie płaczę jak te wszystkie Chińczyki. Pokaż, jak schodzisz. Żeby nie stresować się tym widokiem. Żeby nie odwaliło od ładnych widoków. Ale nie nagrywasz, jak ja wyglądam? Nie. Nagraj mnie, bo to jest śmieszne. Nagrywam. Nie chcesz, żeby cię widok rozpraszał, tak? Tak. Od tych pięknych stopni. Ja się zajmuję geologiem tutaj terenu. Wow, poczekaj. Nie no, nic się nie stało, tak sobie po prostu zasnęłam. I uwaga, 3, 2, 1. O, piona. Udało się. Nie wiem, ile nam zajęło. Przez 2,5 godziny. Żeby wejść, ponagrywać i zejść. A po powrocie do Rajne Mikołaj miał do nas jedno pytanie. Co robicie jutro o 10:30? Ale co jutro będziemy robić o 10:30, to dowiecie się już za chwilę. Po co znowu na ten kajak co 5 minut wchodzisz? Czemu? Czemu byłeś na kajaku po raz kolejny? Co to jest tak, że jak pada w domu hasło orki, to nieważne co robi się tutaj, ludzie po prostu wybiegają, czy sprzątają łazienki, czy nie wiem, czy dzwonią do mamy. Mówisz, Wszyscy skorzystałem i idą gonić orki. mówisz, to trzeba tonąć, musiałeś pomóc. Trzeba było pomóc, tak, trzeba było pomóc. Uratowałeś orkę. Do jutra. Do jutra. Cześć, trzymaj się. Cześć. My już umyci. Mikołaj nam tutaj dał dostęp do fajnego prysznica, naprawdę takiego wspaniałego. Dostaliśmy od niego miejscówkę, gdzie tam możemy się rozbić i właśnie tam będziemy podążać. A jutro tu wracamy z rana. Na ten moment razem z Julą jedziemy na sam koniec Lofotów na małą randkę. Dojechaliśmy autostopem na sam koniec Lofotów. My już się ogarnęliśmy. Staliśmy. Jedziemy do Rajne 6 km. A tutaj, w tym miejscu, to jest Moskenes. Stąd płyną promy do Bodo. Te promy, które 4 lata temu były płatne jeszcze. A teraz od kilku lat już są darmowe. Czyli stąd można dopłynąć do Bodo, w tamtą stronę. Dzięki, nie było poznać. Właśnie jechaliśmy z Krzyśkiem. Nie domyśliłbym się, że to Polak. Wyglądał jak typowy wiking. No. Naprawdę. Zaskoczony jestem od samego rana. Ale jesteśmy już w Rajne. No ładnie tutaj. Nie ma co gadać. Jest ładnie. A więc tak, Mikołaj zaprosił nas na wycieczkę kajakami, które prowadzi tutaj przez wakacje. Opowiedział co i jak, dobrał nam sprzęt i ruszyliśmy pływać po fiordach. I've seen this perfect picture in my head, and after driving all night, Możesz pan wkładać w kajak. finally feel the sun kissing my skin, and I just wanna take it in. Kajaki na Lofotach to było coś, czego nie sądziłem, że podświadomie pragnę, ale dzięki Mikołajowi udało się tego spróbować. Super sprawa, a przy dobrej pogodzie widoki są niesamowite. Dzięki, Mikołaj. These are the moments we live for. Once in a lifetime, everything we want and more. This is the start of a new day, the good life. Ooh. These are the moments we live for.
fartu do gotowania. Wszystko dzięki Mikołajowi. Naprawdę, zarąbiste to było. Taki fartuch, żeby nam się woda nie zlewała. Zajebiste. Dzięki wielkie. Zajebistość. No, zajebiste to było. Dzięki. Możesz pozdrowić osoby, które oglądać. A kto to będzie? Nie wiem, może twoja mama, może moja. Pozdrawiam wszystkie mamy. Ale jakby tego było mało, chwilę po tym jak wzięliśmy prysznic, Mikołaj wyleciał z impetem, krzycząc, że są orki. Wziął kajak i popłynął za nimi. Na szczęście mam drona, więc mogłem polecieć za nim. Udało się złapać orki na dronie. Mikołaj popłynął. Wzięli, ruszyli, pobiegli za tymi orkami. Ja już poleciałem tym dronem 1,5 kilometra. Daleko tam, z te wyspy. Tam o. Dron ledwo zipał. Ledwo co wróciłem z powrotem. Ale było 8 orek, jak widzieliście. Może nie było to moje jakieś wymarzone ujęcie, jakieś idealne, ale jest, co nie? Udało się parę fajnych ujęć złapać. Jak było? Bliski tam styk z orkami. Blisko. No było blisko. No było na wyciągnięcie wiosła. No wszyscy widzieliśmy z góry. Ale masz nagrane? Mam nagrane. Mnie i worki? No. O, zajebiście. Nie wiem jak idealnie, ale potem już na orkach się skupiłem, bo już niżej chciałem zlecieć. Ale widać, że jesteś koło nich. Tak. Co Mikołaj? Fajnie było się poznać. Teraz piątkę bez nagrywania. No. Czy no nie, nagrywasz! Ty gnoju! Ale mnie oszukał. Masakra. Jak się przytulać, to też nagrywa? O. Nie, czasami. Subskrybujcie, zostawajcie lajki. Cześć, trzymaj się. Dzięki wielkie. To my ciśniemy na woltówkę i łapiemy do działo. I wracamy do stamtąd. Jednak po jednym dniu, a nie po 2. I tak wróciliśmy do Leknes, skąd odebrał nas Zhao. Mamy czas, by odpocząć i naładować baterię. Jeden dzień przeleżeliśmy, a drugi spędziliśmy na urodzinach Zhao. I tak przyszedł czas, by się pożegnać zarówno z Zhao, jak i Agnieszką. My staramy się dzisiaj dojechać jak najbliżej do Andenes, ponieważ wracamy na Senię. Time to say goodbye. It is. Thank you so much. Hi, it was great to see you, bro. Yeah, I'm looking forward to see you again, and I hope you finally come to Poland. Yes, I do to start traveling too. Thank you, bro. Thank you so much for helping us. Yes. Means a lot. And then you guys know my place. Pożegnanko. A my jedziemy z powrotem na Senię. Ubierasz się ten? Z plamą na koszuli. Żegnamy go. Stale płynne zachodzenie w głowę po każdej burzy, w szklance wody ja wiem. We have everything, yeah. All the best. Thank you. Goodbye. Yeah, thank you. All the best. Yeah, it was good to meet you. Bye bye. Same to you. We ran so fast up the mountain as the sun fell low. We climbed so high, chased the lights in from the sunset glow. This time won't wait for us. It fades away so fast, and soon these days will pass. All? Yeah, you're welcome. Yeah. And safe travels and enjoy. And Thank you so much. bye bye. We stood and looked out as the colors. I tak, stop za stopem, udało nam się dojechać do Andenes, gdzie przynocujemy, by następnego dnia popłynąć promem na Senię. Thank you so much.
Zrobiła nam się dziura w macie, w namiocie, na którym śpimy. Na szczęście mam takie plastry wodoodporne, które może dają radę. Zobaczymy rano, na ile to da radę. Niestety szkoda, nowa mata, ale ta nie wytrzymała więcej niż jeden wyjazd. I się niestety okazało, że nasza mata jest niestety rozwalona. W sensie jest jeszcze jakaś chyba jedna dziurka, której nie widzimy. I budzimy się w nocy bez powietrza, więc trzeba będzie poszukać tej drugiej dziurki. Albo trzeciej, nie wiem ile ich jest. Niestety ta mata nie przetrwała wyjazdu, a szkoda. Dobrze, że teraz, ani na samym początku wyjazdu. A teraz trzeba jeszcze przejść na drugą stronę. Spoko, woda nie nadeszła. O, się baliśmy, że tutaj wodę przybędzie, bo tam przybyło sporo. Ale jest luz. Idziemy do sklepu i na prom. Tu jest ten ptaszek. To co je małżojad. Czerwone nóżki, czerwony dziobek. Kolejka aut na Sennie, na prom. Nie wszystkie auta się na pewno zmieszczą, więc część tych aut będzie czekała już na 15. Nie, na 13 na kolejny prom. A my idziemy tam przed kolejkę. Szczęśliwa wchodzi na prom. Dopłynęliśmy z powrotem do Grillefjord. I autostopem kierujemy się w miejsce, które już znamy. Tego dnia śpimy w miejscowości Skaland, czyli miejscowości, w której byliśmy parę dni wcześniej, wchodząc na Hudsfjell. Co robisz? Jem chipsy. W swoim prywatnym apartamencie? No, w którym nie można spać, ale... Jak to nie? Ale... Patrz, jaki masz widok. Kto by się przyjmował? No. Ja robię jak ty. Ja się nauczyłam jak ty robić. Nauczyłaś się jak ja robię? No. Popatrz. Już wstaliśmy. Ogarnięci, nie ukrywam, ta mata coś nam cały czas puszcza powietrze i trochę tacy złamani się budzimy z rana. Dobrze, że zostały jeszcze ostatnie 4 dni. No bo już zaczyna być trochę ciężko, ale jakbyśmy pewnie tych 4 dni nie mieli, to byśmy się musieli śpieszyć, znając życie, więc w sumie lepiej, że one są, niż że ich nie ma. A teraz musimy stąd się wydostać i jedziemy w stronę Hesten. Senja jako wyspa jest o tyle super, że odległości, które musimy pokonywać, nie są ogromne. To zazwyczaj 20-30 km, więc autostopem nie jest ciężko się tutaj przemieszczać. Here I am in this old town, still dreaming of the open road. I've been here for... Co robisz? Pakuję się, ponieważ będziemy szli na ostatni hike tego wyjazdu. Będziemy szli na Hesten. A tu pokażemy jaki widok z namiotu. Dzisiaj fajny. 3, 2, 1. No. Taki ładny widoczek mamy dzisiaj. Będziemy iść niedługo. Zostawiamy tu namiot i idziemy na górę. This urge that's grown inside my heart to pack my bags and hit the road. Kładki, kładki, kładki. Co to było? No, nagrałem to nawet. Lubię kładki. Bardzo przyspieszają tempo chodzenia. Więc kładki jak najbardziej na plus. Jak najwięcej kładek. Szacun dla tych, co robią te kładki. I je tu noszą.
bo to też trzeba się z nimi wdrapać. I'm dreaming of the road again, set free in the wind. Feels like we found home again, on the road that's grown within. Teoretycznie trochę przespaliśmy chyba tą najlepszą godzinę na Hesten, ponieważ słońce trochę chowa się za górą, więc raczej nie zdążymy na to najlepsze słońce, ale po to ma się właśnie drona, żeby te braki nadrobić, więc właśnie poleciałem na sam szczyt, więc można powiedzieć, że już zdobyłem i jedno i drugie, ale mimo tego, że słońce się powoli chowa, to i tak idziemy jeszcze na górę, żeby tak oficjalnie zaliczyć. Mimo praktycznie 23 godziny sami nie jesteśmy, ale i tak jest pewnie pusto w porównaniu do tego, co jest w ciągu dnia. Dla nas, czyli osób, które nie miały za dużo do czynienia ze wspinaczką, takie strome podejścia stanowią pewną barierę, z którą musimy walczyć. Jednak powoli i bez pośpiechu dajemy radę iść do przodu. Brawo, bo jestem z Ciebie dumny. Ja z Ciebie też. When we were kids in the backyard, playing astronauts and rock stars, no one told us to stop it, called us unrealistic. Then suddenly you're 18, go to college for your plan B. What you want is too risky. Darling, don't quit your daydream, it's your life that you're making. It ain't big enough if it doesn't scare the hell out of you. Że nie wygląda to na filmie jakoś strasznie, ale to wszystko dla nas, no nie ukrywam, stresujące. Tu musimy jeszcze iść tu i tu na dół i powrotem do miasteczka. No ale nie ukrywam, trasa, którą schodzimy, jest o wiele bardziej stresująca niż ta, którą weszliśmy. A tam płynie sobie statek i jutro płyniemy. Jutro jedziemy tam za górę. I co, Bambel? Easy? Easy. Chyba najłatwiejszy hike podczas naszego... Nie, najłatwiejszy jednak był z tym, z Hosem. A, to drugi najłatwiejszy hike. O, wracamy do namiotu. Ja jeszcze się umyję i spać. My już w Fjordgardzie ogarnięci. Trochę odpoczęliśmy z rana i będziemy jechać teraz do Mefjodar. Tam, gdzie mieszka konik Kamila. Jedziemy do niej. Tam widać Segle oraz Hesten, gdzie byliśmy w nocy. Fajnie było, ale teraz pora stąd wrócić. Tu jest generalnie parę długich tuneli, które są dość nieprzyjemne, więc nie mamy w ogóle zamiaru iść piechotą. Więc no musimy coś stąd złapać. Mimo iż no jest tutaj ruch bardzo mały, nie zostało na nic innego niż czekać przy Segla Burger. Polecasz Segla Burger? Nie stać mnie. Nie stać Cię na Segla Burger. Zobaczymy, ile nam tutaj zejdzie. I tak dojechaliśmy do Mefjordar, na nasze ostatnie dni odpoczynku przed powrotem do Polski. Tutaj już jedyne, na czym nam zależało, to odpocząć po ostatnich, wymagających dniach. Jedziemy dzisiaj już na prom. Na promie płyniemy dzisiaj już. Jedziemy już dzisiaj na prom w stronę Tromsø. Mamy tutaj podwózkę prawdopodobnie zapewnioną na jakieś 30 minut, czyli do promu tak naprawdę. O, i wyjeżdżamy stąd. Całe 2 dni spędziliśmy w środku w mieszkaniu, nawet nie wyszliśmy ani razu na zewnątrz. I co, jutro, a po dzisiaj jeszcze przepłyniemy na drugą stronę, a pojutrze wracamy do domu i mamy lot z samego rana do Gdańska. Byliśmy teraz u Kamili, ostatnie parę dni, odpoczęliśmy fajnie. My już jesteśmy jedną nogą w domu. Było fajnie, ale już nie mogę się doczekać, aż wrócę i zacznę ten cały materiał przeglądać i tworzyć filmy. Zajebiście. Po pożegnaniu z Kamilą pojechaliśmy razem z Miłosławem i Nikolą do Bottenham.
Oni jechali dalej, a my postanowiliśmy przepłynąć promem już dzisiaj. W toalecie zabronione jest wyciąganie flaków z ryby. Wchodzimy na ostatni prom tego wyjazdu i już teraz w stronę Tromsø. Ale fajnie. Po wyjściu z promu w oddali wypatrzyliśmy renifera, który postanowił wpław przepłynąć zatokę. Poleciałem zobaczyć, jak mu idzie. Reniferek dopłynął cały i zdrowy, a miejsce, w którym się znajdujemy, jest znane z licznych wysepek połączonych mostem. Droga jest zamknięta, ale od poniedziałku do czwartku jest piątek, więc cały weekend otwarte, więc no na szczęście możemy próbować popać do Tromsø. Mamy stopa, nie wiem gdzie, ale gdzieś mamy. Where are you going? To Tromsø. O, perfect. I tak złapaliśmy ostatniego stopa na tym wyjeździe. Thank you so much. Oh, never mind. It's my pleasure. So, You okay? Yeah, Okay. thank you so much. You're It was nice to welcome. meet you. No, absolutely. Well, see you. See you. Nice Have to a meet safe you. trip back then. Thank you, bye bye. Dojechaliśmy i zostało nam teraz 2 dni czekać na nasz lot. Wspaniale. Koniec autostopu na tym wyjeździe. Fajnie. Wstaliśmy i uznaliśmy, że nie będziemy tutaj spać 2 dni, tylko przejdziemy sobie na drugą stronę przez most. Przejdziemy sobie na drugą stronę i zostaniemy na lotnisku do 23 i spróbujemy, bo nie do końca jestem pewien, czy można tam gdzieś spać, czy nie można. Paweł śpi z koparką. Tak to wygląda u nas na lotnisku. Nie do końca wiemy, czy możemy tu spać. Ale mamy zamiar zaryzykować i tu będziemy, zaraz się rozłożymy, ponieważ jest już prawie północ. A ludzi praktycznie już nie ma. Właśnie ostatni ludzie właśnie odbierają swoje bagaże. I najbliższy lot będzie o 7 rano. Przed 6:15 chyba, więc... czy tam 6:55. Więc ta część chyba jest otwarta. Tak mi się wydaje, więc oby było. Bo naprawdę nie chce mi się już nigdzie przynosić. Jak się okazało, stres był niepotrzebny, bo bez problemu można było tutaj spać. A nawet nie tyle co spać, to po prostu ta część była lotniska niezamykana. To się rzeczywiście sprawdziło. Więc my się ogarniamy za 3 godziny. Wracamy do domu. Fajny to był wyjazd, wspaniała. Mogę nawet rzec, że jednak ten kraj to kurczę, no widoki ma przednie. Cieszę się, że w końcu te Lofoty, tą Senię poznałem na tyle, co chciałem. Ale cieszę się, że już wracam, bo to za dużo to niezdrowo. Autostopem w jedną, samolotem w drugą. I super wielki plecak.
Mikrus. Właśnie z takim plecakiem chciałam polecieć. O, pan bierze właśnie mój plecak, zobacz. Tak, akurat Mój plecak, patrz, mój plecak. O Boże, mam pewność, że leci z nami. I tak się kończy ten pełen wrażeń wyjazd. Powroty za koło podbiegunowe za każdym razem dają mi wiele radości. Chyba to moja ulubiona destynacja, do której wracałem już kilkukrotnie, a podróżuję przecież dopiero od 4 lat. Gdzie pojedziemy z Julą za rok? Tego jeszcze nie wiemy, ale wiem jedno. Gdzie nie pojedziemy, to czekają na nas niezliczone przygody.